Świetny nocleg mi się udał pod wiatą. Rozbiłam namiot, bo nie ma betonowej podłogi, tylko jest ziemia. Tak było lepiej, bo też dzięki temu byłam osłonięta. Ta wiata jest w takim małym parku, na małym pagórku, przy jakimś takim ni to boisku, ni to parkingu. W ogóle nieuczęszczane miejsce, nie ma nawet specjalnie ścieżki. No wiadomo, że ludzie tu są niedopałki papierosów, ale nie jest to popularne miejsce. Wszyscy spacerowicze idą drogą tutaj, więc super się spało. Ławki fajnie osłaniały mnie, także w ogóle bez problemu. Chciałam iść do innego parku, który jest tam dalej, kilometr, ale tamten jest jakiś taki bardzo popularny i tam jest jakaś rzeźba w kształcie rakiety kosmicznej, więc i domów dużo, więc tutaj jest fajnie. Tu są pola ryżowe, tu jest to boisko, tam jest jakiś ośrodek sportowy, dopiero tam są domy, super. Na razie pogoda ok, zobaczymy jak dalej. Ma padać i dziś, i jutro, i pojutrze, i w ogóle, bo jest pora deszczowa. Wybieram się w kolejne góry, gdzie ma być fajny szlak na fajną górę, która się nazywa Arafune i ma mieć wulkaniczny, lawowy klif. Więc cieszę się na to. Zrobiłam zakupy w 7-Eleven, czyli w Żabko Starbucksie na 2 dni, bo nie będzie chyba żadnej porządnej cywilizacji dzisiaj wieczorem, ani jutro rano. I zaliczam jeszcze zamek, a raczej jego pozostałości i głównie z tego została fosa. Mury zamkowe, te takie obronne, mają kształt idealnej 5-ramiennej gwiazdy i fosa się ostała na tak 3/4 powierzchni tego nie wiem, przyfosia, jak to powiedzieć. Za mną właśnie jest kawałek tej fosy, no i tu panowie sprzątają, zagadują do mnie, a ja nic nie rozumiem. Na dawnym dziedzińcu zamkowym teraz jest boisko, więc tylko te mury z niego zostały. Jest kilka bram, przez które można wchodzić i wychodzić. Ja chyba weszłam jakoś taką mniej reprezentacyjną bramą, a tu jest taki ładny most. Aha, i fosa się ciągnie. Znalazłam nawet informację po angielsku. Zamek jest był stosunkowo nowy, zbudowany w XIX wieku. Zniszczony został w czasie jakichś walk po restauracji cesarstwa. Przeciwnicy, zdaje się, cesarstwa go zniszczyli i jest to zaledwie drugi w Japonii tego typu zamek na planie gwiazdy, Pentagonu, wzorowany na zamkach europejskich. Drugi będzie w Hakodate na Hokkaido i ja tam przecież się wybieram. Mam już za sobą 1800 km. Irną na razie się myli i na razie nie pada, choć według nich już pada. Niebo trochę zachmurzone, ale jeszcze świeci słońce. A jestem w lesie, jest zielono, kumkają żaby i cykają cykady, więc jest dobrze. I cieszę się z 1800. Jeszcze 200 i będzie 2000, ale to jeszcze nie jest połowa drogi. Nie wygląda jakby często nim ktoś chodził, ale jest i szlak. Całe szczęście, bo bym musiała strasznie znowu obchodzić.
Nie ma widoku. Są chmury i drzewa. Ale zaliczone. Arafuna 1423. To był piękny dzień i piękny szlak i wygląda na to, że skończył się też nie najgorzej. Doszłam do wsi w nadziei, że ktoś mnie zaprosi. Starałam się wyglądać sympatycznie, ale nikogo nie było na zewnątrz. Doszłam do końca wsi w nadziei, że będzie się szlak kontynuował i wygląda, że jakaś dróżka prowadzi w górę, a tu jest wspaniały pustostan. I właśnie się tam zalogowałam. To jest jakaś przepompownia do źródła wody. Pewnie już dawno mają wodę skąd inąd, bo to jest jakoś odpuszczone i zakurzone 30-letnim kurzem, ale dla mnie dobre. Są w środku podesty i nawet takie palenisko w starym stylu, nawet bambus, jakaś trzcina wyrosła u wejścia, ale o, mogę się zamknąć, żaden niedźwiedź mi tu nie wlał. Wczoraj mój zachwyt został urwany przez kartę pamięci, która się skończyła. Tym razem nie było z nią problemów, ponieważ była to mała karta. Kupiłam małe karty, dwie. Jedną 32, jedną 64 i ta 32 się skończyła bez żadnych problemów z aparatem, bo aparat wariuje dopiero gdzieś tak właśnie po 64, czyli 400 km zwykle. Teraz włożyłam tą 64, muszę kupić kolejne karty, myślę, że kupię z 10 i będę je właśnie często zmieniać na nowe. Miejscówka genialna, no po prostu hotel 5-gwiazdkowy, rewelacyjny. Wyspałam się świetnie, suchutko, pada deszcz. Dopiero zaczął nad ranem niestety o 4, więc jeszcze potrwa zanim się wypada, więc tak cały dzień jest obrzydliwie. I nie tylko ja szukałam schronienia przed pogodą i w ogóle. Przestraszyłam się na początku dość solidnie, bo za ścianą mam stado dzików. Jeszcze jak było trochę jasno, to coś zaczęło strasznie hałasować i myślałam, że to może jest borsuk, bo tu jest dużo borsuków w Japonii. I one się tak panoszą dosyć. I potem pomyślałam, ale może to jest niedźwiedź, nie? No to stwierdziłam, że dobra, wyjdę, wezmę latarkę i poświecę i zobaczymy, co to będzie. Najwyżej szybko ucieknę i zamknę drzwi. I to był warchlaczek mały, pasiasty. Nie reagował w ogóle na mnie. No to poszłam z powrotem tutaj, zamknęłam drzwi i już nie wychodziłam. Przyszło tego więcej, bo one tam, nie wiem, czy jest matka, pewnie jest matka i są tam nadal i nie chcą wyjść, bo pada. Ja też nie chcę wyjść, ale muszę, także będę je musiała uświadomić o swojej obecności. One wiedzą o mnie, no przecież gadam cały czas teraz i szeleszczę, więc chyba wiedzą, widocznie im nie przeszkadza. Mogłam je próbować wystraszyć i przegonić, ale po co męczyć zwierzęta? My wszyscy chcemy mieć tylko miłe schronienie na noc, nie? Więc dałam im spokój, żeby też się wyspały. A tam właśnie chciałam namiot rozbić, gdyby tu było zamknięte w tym domku. Dobrze, że było otwarte, naprawdę. Mam takie szczęście, jeżeli chodzi o dach nad głową, że po prostu jestem bardzo wdzięczna za to. No cholera, jak zdjęłam stabilizatory. Właśnie robię przerwę. Patrzę, jakaś krew mi się leje po kolanach. Ale nie mam przecież rany, więc jakim cudem
Nie wiem, coś było na moich stabilizatorach i się rozkwasiło, czy co? O rany. Niestety to jest moja krew, bo jak wytrę, tu jest taka szmata, pewnie nie powinnam robić tego brudną szmatą, to cieknie na nowo. Dużo jest tej krwi, to nie jest dobrze. Cholera. Ale rzeźnia, jakieś takie skrzepy. Nie wiem, jakieś robaki to były? Mam nadzieję, że nie są to jakieś dżunglowe pasożyty. Jestem teraz na już jakimś szlaku, chyba jest to ten Metropolitan Nature Trail i pewnie dlatego jest tu WC i wiatka. Całe szczęście, że w ogóle coś takiego tu było, bo się zatrzymałam i odkryłam to cholerstwo. Nie jest dobrze. Siedzę tu już pół godziny i cały czas leje się ta krew. To znaczy leje się mniej, nie? Jakby się lała bardziej, to już bym była w szpitalu, myślę. Nie jest to jakieś totalnie oddalone od cywilizacji miejsce, bo jest asfaltowa mała droga i od czasu do czasu jedzie nią jakieś auto. Na razie żadnego nie zatrzymałam. Siadłam, zjadłam trochę chipsów i czekolady, żeby coś robić, bo byłam wcześniej głodna, tylko jak to odkryłam, to adrenalina i już nie byłam taka głodna, ale powinnam coś zjeść. Więc siadłam, jak siedzę, to mam mniejsze tętno, no nie, to będzie mniej lecieć krew. No i z nogami, nie tak, że stałam, tylko siedziałam, żeby nogi były na tym mniej więcej poziomie, co reszta ciała, żeby tak się nie lało. Ale no, chciałam, żeby się zrobiły skrzepy. Zrobiły się skrzepy, ale cały czas tak troszeczkę z nich cieknie. No i nie mogę założyć stabilizatorów, a nie mogę właściwie chodzić, zwłaszcza w dół, bez nich. No ale pójdę bez nich, bo nie mam innego wyjścia. I mam więcej tych ugryzień. Odkryłam z tyłu kolana, że mam jeszcze jakieś inne i takie piekące, ale z nich się nie leje. Także z takich, coś się leje, to mam 3. Jeszcze mam z tyłu na łydce, ale z tego z tyłu na łydce się najmniej krew leje, tylko z tych rozbabranych się leje, bo tak bardzo, bo te stabilizatory przyciskały. Ale co to za cholerstwo mnie użarło? Googlowałam, ale nic nie wychodzi z Google'a. Podają tylko komary i kleszcze. To nie jest to. Czy to jest jakiś rodzaj pijawki? Bo te strzępy takie skóry znalazłam? Bo to nie jest moja skóra. Raczej, bo bym widziała, że mi brakuje takich dużych kawałków skóry, a nie brakuje. To są takie punktowe jakieś płucia. No, nie wiem. No muszę dojść do jakiejś cywilizacji. Albo drogą, ale drogą jest dalej, albo szlakiem, ale pewnie będzie trudniej. Oczywiście mogę złapać stopa, ale będzie mi trudno wrócić w to samo miejsce, a jak zwykle, jak to ja, przede wszystkim myślę o tym, żeby moja wędrówka była kontynuująca się i żeby nie robić przerwy, tylko jak się ozdrowieje, to wrócić w to samo miejsce. Nie wiem, ile to potrwa w ogóle i nie no, teraz się muszę przede wszystkim zająć tym, żeby mi przestała krew lecieć. Także, no ale mam jeszcze kawał drogi. Nie wiem, jak pójdę i dalej się będzie lało, to złapię stopa, bo trudno. Jakby nie wykrwawię się z powodu tego, żeby 5 kilometrów wędrówki było. To chyba jest dosyć rozsądne, ale ojejku, jakby rozsądek i akcje kryzysowe to zawsze była moja mocna strona, no ale krew mi się leje i nie wiem, o co chodzi, więc to nie jest takie proste. No, nie wiem, zobacz, dam wam znać, czy żyję i nie no, przeżyję, myślę. Ale jak to się dalej potoczy. Mam już diagnozę. Jestem w kiblu przy świątyni szintoistycznej, która się okazała być na Przełęczy. Taka duża i licznie odwiedzana, ja o tym nie wiedziałam. I tutaj powiedzieli, że to są pijawki. Także pogryzły mnie pijawki drzewne, japońskie, obrzydlistwo. Krew ma płynąć przez kilka godzin i płynie tak już, nie wiem, z 8 chyba. Znaczy płynie mniej, ale dalej płynie. No ale przynajmniej wiem, co to jest, nie muszę jechać do szpitala, nie umrę, to po prostu pijawka.
Strasznie ich było dużo. Jeszcze jak szłam tutaj do świątyni, to oblazły mi nogi. Jak weszłam do biura świątynnego, to zaczęłam je z siebie ściągać. Oni przynieśli sól, wyrzucaliśmy je za drzwi. To było straszne. Ale skąd one się wzięły pod moimi stabilizatorami rano, skoro spałam przecież w domku? Nie wiem, no wyszłam siku, no i tyle. Nie wiem skąd się wzięły. I one się musiały rozkwasić i pewnie te strzępy, które znalazłam, to była skóra z tych pijawek. O, nie wiem, jeszcze właśnie pełno jakichś mniejszych ugryzień, ale wszyscy mówią, że to są pijawki na pewno i że to się zdarza. I na Instagramie też wszyscy napisali, że to są pijawki. No i co teraz zrobić? Na pewno zejdę do miasteczka, bo tutaj, czy jest wiata po drodze, ale nie wiem. Tak myślę, że mogłabym pojechać dzisiaj do Tokio po prostu, bo jest pociąg z przesiadką i złożyć podanie o przedłużenie pobytu w Japonii właśnie teraz, kiedy muszę czekać, aż to się zagoi. Chciałam jechać w przyszłym tygodniu, ale teraz leję i mam rozbabrane nogi. I to w miejscu, w którym noszę stabilizatory. Wiadomo, że one nie są super higieniczne i mogłyby mi rozbabrać taką rankę, więc jakaś mała przerwa pewnie by w tym pomogła. Zobaczę, czy to się uda i czy tak rzeczywiście zrobię. Muszę odsapnąć trochę. To jest świątynia. Drapałam się po schodach. Jest ona zlokalizowana pod taką wielką skałą. Tu jest jeszcze druga kapliczka. Pięknie to wygląda. Mam wielką ochotę pójść szlakiem. Chyba spróbuję z tymi kolanami. Włożyłam spodnie przeciwdeszczowe. Oby nie pełzały po nich kolejne pijaczki i oby kolana dały radę. Oczywiście trzeba było iść drogą. Szlak nie jest wcale łatwy. Jest kompletnie zalany wodą, bo leje. Nie da się iść z jednym kijkiem i parasolem, więc właśnie ubrałam kurtkę i biorę 2 kijki. Nie wiem jak moje kolana, nie chcę sprawdzać. Cholera. I jestem cały czas w tych długich spodniach, więc cały czas mogą mi wpełznąć kolejne pijawki. Jest ciemno, one są bardzo małe, ale to właśnie są one. Te dwie zdjęłam sobie z nogi, jeszcze dwie gdzieś rzuciłam, nie wiem gdzie. O, jak chętnie się do mnie zbliża. Jest tego pełno, właśnie chyba wyłażą na deszcz, więc raczej jadę do Tokio dzisiaj. No to wsiadłam do pociągu. W zasadzie stacja naddawała się na nocleg. Co prawda pociągi jeździły do 23, ale była tam taka w miarę ławeczka do spania. Ale już po prostu nie, na dziś miałam dość. W WC wpadła mi do muszli 30 pijawka, taka wielka, taka opita krwią i nie dała się spuścić do kanalizacji. Przystała się do muszli i tam została. O Jezu, także no, jestem już umówiona ze znajomym i Nobi podejdzie po mnie na stację i za 2 godziny wezmę prysznic i będę spać w łóżku i zajmę się dokumentami jutro. Sceneria trochę inna niż zwykle. Jestem w centrum Tokio, w pobliżu stacji Shinagawa, to jest prawie że nad morzem. Jestem przy urzędzie imigracyjnym prawie że, w którym właśnie byłam. I mam złą wiadomość, nie dostanę przedłużenia wizy. Właściwie nawet nie wizy, tylko pozwolenia na pobyt 3-miesięcznego, które dostają Polacy. I jestem bardzo rozczarowana, bo liczyłam na to, że je dostanę i że będę mogła kontynuować wędrówkę normalnie z południa na północ, bez żadnych większych przerywań. Ale tak nie będzie. Pani urzędniczka z uśmiechem powiedziała mi, że bym pojechała sobie gdzieś gdzie indziej i wróciła jeszcze raz dostać drugie pozwolenie,
Także to jest plan B i tak będę chciała zrobić. No, to jest mój drugi dzień w Tokio. Wczoraj byłam kompletnie wyczerpana i większą część dnia spędziłam w łóżku, lecząc swoje rany po pijawkach. Krew przestała lecieć, plastry jakoś zakleiły te rany i potem już to się uspokoiło. 3 ugryzienia się trochę zainfekowały, pojawiła się tak jak mała kropla ropy, jak w pryszczu. Posmarowałam to maścią antybiotykową i zaschło, więc chyba jest ok. Wczoraj miałam problem ze zginaniem prawego kolana, ale dziś już zginam, jak widać, więc myślę, że będę mogła jutro wrócić na szlak. Iwona, Nobi i Mirek bardzo miło mnie przyjęli, ugościli i pozwalają posiedzieć i dojść do siebie, więc jestem bardzo wdzięczna. Wyszłam po południu do sklepu i troszeczkę pozwiedzać. Obejrzałam świątynię, która jest tam w Akusaka, bardzo ładna, ale bardzo dużo turystów. Sklepy z pamiątkami, taka klasyczna czerwona świątynia, choć w zasadzie klasyczna świątynia buddyjska nie jest czerwona, ale w Japonii, jak już dobrze wiemy, wszystko to się miesza. Dziś pewnie też jeszcze coś pozwiedzam, ale nie bardzo dużo, bo muszę wymyślić, co mam robić dalej. Zostało mi 30 dni pobytu w Japonii. To obawiam się nie wystarczy nawet na to, żeby dojść do końca Honshu, bo jestem na 1850 km, a do końca Honshu zostało mi dużo więcej niż 1000 km. Tak, pewnie jest 1400, może 300. Może nawet nie, ale no, myślę, że się nie wyrobię. No i Hokkaido całe zostaje. Muszę gdzieś pojechać, nie wiem gdzie. Myślałam o tym wcześniej i myślę, że jakaś fajna tropikalna wyspa i relaks na plaży byłby fajny. Myślę, że zrobię ankietę na Patronite i może patroni się wypowiedzą, gdzie chcielibyście, żebym pojechała. Dam wam taką szansę. No, zobaczymy. Tienes tu cabeza súper caliente. Po 3 dniach w Tokio właśnie wróciłam na szlak. Stacja Matsuida, tutaj z tymi wszystkimi pijawkami się dowlokłam. Ależ mi się dziś nie chce, jest już po pierwszej. Długo trwało przyjechanie tutaj z przesiadką w Takasaki. No i też nie wyszłam z domu jakoś super wcześnie, jeszcze jedliśmy śniadanie do ostatniej chwili w komforcie. Ma dziś padać, góry, w których byłam, gdzie są te wszystkie pijawki, są znowu we mgle, w chmurze, więc znowu ich nie bardzo widać. Zajrzę jeszcze do WC. Ciekawa jestem, co się stało z tą pijawką, która odpadła mi z tyłka do klozetu. Ciekawe, czy ona jeszcze tam jest. Myślę, że ją posprzątali, ale kto wie. Tu jest damski. Mam nadzieję, że nikogo nie ma. O, to było tutaj. Halo, pijawko. Nie, już nie. Pijawki nie ma, ale jest krew. Może to jest moja krew, ktoś zabił tą pijawkę, albo ktoś miał menstruację, albo dostał nos. Jednym z 3. W każdym razie pijawki nie ma, no to dobra, to dobrze. Ja może jeszcze skorzystam z tego WC, jest jeszcze druga kabina. No i lecę, ojejku, ale się zaplątałam. No i lecę w tamtą stronę. Dużo dziś nie przejdę. Mam 6 godzin do ciemności, ale zawsze coś i już na północ. Muszę się streszczać. Kupiłam bilety do Tajwanu na 12 lipca. Mam jakieś chyba 27, nie pamiętam dni. Muszę policzyć. W każdym razie prawie miesiąc do upływu mojej normalnej, aktualnej wizy. No i muszę jak najdalej zajść na północ. Plecak się powiększył, bo mam ze sobą nowe buty. Bo przecież nie będę wracać znowu do Tokio po te buty i po prostu jeszcze te dodrę. Myślę, że jeszcze 10 dni w nich pójdę, a potem założę te nowe
i balast zejdzie, bo stare odeślę do Tokio na pamiątkę. Ale trafiłam na fajny morwowiec, bo to jest chyba morwa właśnie. Często ją jadam, rośnie po rowach, dosyć się to często zdarza. Już jest mocno przejrzała, ale jeszcze coś znalazłam. O, kaczuszki. No i już zaczyna kropić. Na razie drobno, a potem się okaże. Chodnik tu jest strasznie zarośnięty i to tą rośliną, która po jakimś czasie odkryłam, że to ona jest odpowiedzialna za moją alergię na Kyushu. To jest coś, co wygląda jak Poison Ivy w Stanach. Pewnie nawet jest tym samym, choć nie wiem, nie zdążyłam przeczytać, ale to jest to. To jest na pewno to, co jest winne. Także wracają wszystkie atrakcje japońskie. O, ale było fajnie posiedzieć. Jakbym jeszcze siedziała jeden dzień, to bym już tylko spała. Ale nie mogłam już tyle siedzieć, przecież trzeba iść. Zresztą nie mogłam Iwonie i Nobiemu siedzieć na głowie wiecznie. I bardzo jestem wdzięczna za gościnę, za przytułek. Odpoczęłam trochę i ochłonęłam od tych pijawek i potem te wszystkie problemy z wizą i bilety do Tajwanu. Bardzo mili ludzie i fajnie było pogadać po polsku z Iwoną. Mirek, ich syn, też mówi po polsku. Porozumiewają się jednocześnie w 3 językach, po polsku, japońsku i po angielsku, więc chłopak będzie znał od razu 3 języki. Fajnie. No i ćwiczy kendo i byliśmy też na treningu jego z innymi chłopakami. I był sensei, mieli też miecze takie podobno plastikowe, a te do kendo są z bambusa zrobione, takie fajne, jakieś takie specjalne stroje, ciekawe to było. No i trochę połaziłam po Tokio, ale bardzo mało, bo tylko załatwiałam niezbędne rzeczy i przy okazji nawiedziłam kilka świątyń. Wczoraj byłam w takiej fajnej świątyni shintoistycznej. Nawet było tam nabożeństwo i chciałam wejść, ale mi nie pozwolili. Uznali mnie za turystę i nie pozwolili odprawić modłów w stylu Shinto. No trudno. Jakąś muszę znaleźć taką świątynię, w której nie ma tyle ludzi. To tam sobie posiedzę. Dziś właśnie się wybieram do takiej, ale nie mam pojęcia, co to będzie, ale mam nadzieję, że będzie jakiś daszek i że tam będę spać. No, się zobaczy. Jestem na miejscu, nocleg znaleziony. Jak widać, jest to bardzo przytulne WC. Oby było przytulne i spokojne. Nie nagrywałam już nic, bo po prostu strasznie się śpieszyłam. Cały czas była mrzawka, był jeden odcinek leśny. Po ścieżce nie było żadnych pijawek. Sprawdzałam 15 razy, nie mam nic na nogach, więc fajnie. I potem szlak trochę bardziej naokoło prowadził. Ja sobie troszeczkę skróciłam, idąc wprost, ale też asfaltem. No i doszłam do tej świątyni, ale to jest taka full świątynia. Nie jakaś zapomniana kapliczka, więc odpada nocleg tam, ale jest parking, jest WC. Jest tu też chyba jakaś restauracja, no ale wszystko jest zamknięte i jakieś domy są i niestety drzwi wychodzą na ulicę i widać doskonale, że świeci się światło tutaj. I bardzo jest czuła fotokomórka, więc spróbuję właśnie zrobić jakąś taką zasłonę i się położyć tu pod zlewem. Może by się cały czas nie zapalało światło. No ale trzeba będzie wcześniej wstać, nie będzie marudzenia. Niestety pada deszcz i jutro ma padać też i rano, do popołudnia. No trudno. I tutaj już mam na przewijaku kolację gotową. Dzisiaj mam spaghetti bolognese z jajami na twardo, ugotowanymi przez Iwonę, za co również dziękuję. No to jest takie cyganione spaghetti, bo to jest makaron soba, rodzaj makaronu soba, ale nie normalna soba gryczana, tylko chyba pszenna, może pszenna z ziemniaczaną mąką, nie wiem, zapomniałam, to się jakoś
i coś nazywa ten makaron, ale jest bardzo smaczny i moim zdaniem świetnie pasuje do sosu pomidorowego. No, to jem kolację. Przyszłam tu o 19:36, więc dosyć późno. Nikt mnie, mam nadzieję, nie widział i nie zobaczy. Już się rozgoszczę i pewnie widzimy się rano. Szlak zszedł z gór na główną drogę i zbliżam się do miejscowości Numata, ale ta droga jest koszmarna i to oficjalnie szlak tędy prowadzi, przynajmniej tak jest w aplikacji. Innej drogi zresztą nie ma, bo jest tylko linia kolejowa za bardzo wielką rzeką. No i idę tą drogą. Pierwsze kilka kilometrów miało chodnik i chodnik się nagle, jak to w Japonii bardzo często bywa, po prostu wziął i urwał. I od tego czasu jest po prostu wędrówka drogą. Nie poboczem, bo pobocza przeważnie nie ma. Teraz jest taki parking i dlatego tutaj mogę coś powiedzieć, ale normalnie jest tak. Jadą ciężarówki, jest barierka i ja się tam muszę zmieścić. Masakra. I jeszcze są takie małe tunele, takie półtunele, wiecie, że z prawej strony widać normalnie przez słupy teren, ale jest dach i lewa strona tunelu, taki półtunel. I jeszcze jest bardzo dużo zakrętów, więc raz jestem widoczna, raz nie. Idę cały czas prawą drogą, prawą stroną, bo przeskakiwanie na zewnętrzną jest nierealne przy takim ruchu dużym, jaki tutaj jest. W tych tunelach włączam światło, bo no, żeby chociaż trochę było widać, nie? No, mało widać, bo jest dzień, ale w ciemnym tunelu trochę widać, bo zauważyłam, że kierowcy wcześniej zwalniają, jak mam to światło włączone. Beznadzieja. A dobra wiadomość jest taka, że mam właśnie 1900 km za sobą, ale nie mam ochoty znaku robić tutaj. Chcę się stąd wydostać jak najszybciej. A jest też zła wiadomość. Mam straszną alergię od proszku do prania. Wszystko mnie piecze i swędzi i mam pełno krostek. Mam nadzieję, że mi się przez to nic nie stanie. No nic, idę, bo co mam zrobić? Muszę to pokonać. Wychodzi na to, że zrobiłam 38 km i jestem na przedmieściach Numaty, bardziej po wschodniej stronie, niedaleko rzeki, ale jest tu dużo domów, to jest duża miejscowość i no, biwak wygląda niespecjalnie, to znaczy jestem w toalecie oczywiście. To jest takie spore boisko i niedaleko jest szkoła
Są 2 boiska, to jest już tak, to WC jest tak w rogu tego dalszego boiska. Mogłabym rozbić namiot, ale są tu gdzieniegdzie jakieś kamery i na pewno ktoś by mnie zobaczył i tak myślę, że lepsze będzie to WC. Niestety nie ma dla niepełnosprawnych, jest tylko damskie i męskie, to jest damskie. Oczywiście jest dosyć obszerne, ale też no nie wiem, czy się tak na wierzchu rozbijać. Jest kabina. Jest wschodniego typu WC, czyli WC z dziurą, bez klapy, to nie da się zamknąć, już chyba nie zobaczycie. Ale jest tu dość dużo miejsca, że tak obok bym się wcisnęła i tak myślę, że się tutaj wcisnę w kabinie, to już będzie dno totalne. Kiedyś spałam na sedesie w Estonii, ale na zamkniętym. Ale to jest chyba najlepsze wyjście. No tak, mam nadzieję, że zobaczymy się rano i że powiem, że wszystko było w porządku. Zobaczcie, jak się urządziłam. Zakryłam WC za pomocą klapy od kosza na śmieci. I jest już rano. I był spokój. Świetny nocleg. Przytulny kibelek tuż za mną, przede mną, z tamtej strony. A tutaj boisko szkolne. Pusto na szczęście, jest za 15, za 10 już 6. Ale spoko. No i zaległa 1900, zaledwie 12,5 km za późno. Zapowiada się naprawdę ładny dzień. Pogoda jest w prognozie naprawdę dobra, więc to fajnie, bo idę w fajne góry. Zaraz zdejmuję tą bluzę, bo już się zrobiło ciepło. Jedyne, co mnie martwi, to moja alergia. No, swędzi i piecze i niefajnie wygląda. I do tego jeszcze spuchły mi węzły chłonne w pachwinach, co chyba jest złym znakiem, że mój organizm walczy o przetrwanie. Myślę, że to chodzi o alergię, nie o pijawki, bo pijawki były parę dni wcześniej. No, nie wiem. Mam nadzieję, że przeżyję. Idę teraz do Lawsona, czyli do Żabki, zrobić zakupy na aż 3 dni. Zakupy zrobione. Nie był to Lawson, ale Family Marta, co na jedno wychodzi. Nie mieli masła, więc musiałam kupić majonez. No jakoś to będzie. Starałam się nie nakupić za dużo, bo będę musiała to bardzo wysoko i daleko nosić. Ale luksusowa okolica. Przystanek autobusowy z ławeczkami, z toaletą, jest woda, jest prąd i gniazdko i nawet są podusie, żeby było miękko siedzieć albo leżeć. Ale miejscówka, szkoda, że tak wyszło, że tu nie doszłam wczoraj. Fajne przystanki, fajni ludzie, fajna okolica. Choć asfalt był długi i było strasznie gorąco, to nie było tak źle. Spotkałam 3 osoby, które pytały mnie, czy idę na Mount Hotaka, co dało mi przekonanie, że szlak będzie istniał, skoro sami pytają. I rzeczywiście istnieje. Jeden pan pracujący przy jakimś tam udrożnieniu rowu zafundował mi kolę. Miałam całą buteleczkę coli, a teraz doszłam na parking. Chciałam nabrać wody z rzeki, bo na mapie było, że jest rzeka, tylko że jest bardzo stromo ta rzeka. Ale na szczęście spośród wszystkich 16 samochodów, które tu są, jeden był z człowiekiem. Jeden pan widocznie puścił rodzinę na górę, a sam został na parkingu się opalać. W ogóle mnie to nie dziwi. Więc podeszłam do niego, zapytałam, czy nie dałby mi jakiejś wody, czy nie ma przypadkiem więcej niż potrzebuję. I dał mi 1,5 litra wody i butelkę herbaty. Przelałam sobie do swoich butelek, żeby nie nosić plastiku. Także jestem zaopatrzona, bo znowu nie mam mapy. Mapa istnieje na pewno i da się ją gdzieś dostać, ale ja szłam takim trochę zadupiem i ledwo do tego sklepu jedynego zaszłam i tyle. Ale może ktoś będzie schodził, bo wszyscy raczej wyszli na pewno wcześnie rano, a jest już południe, więc może kogoś zapytam, czy ma mapę i zrobię zdjęcie, bo chodzi mi o źródła. Wiem, że ma być jakaś chatkowiatka, to tam powinna być woda na zdrowy rozum,
ale tak naprawdę to nie wiem. Szlak będzie trudny, mają być łańcuchy i osuwający się żwir, coś czego nie znoszę. No ale trudno, jakieś góry muszą być na trasie, więc lecę. Najpierw będzie Komagamine, a potem Hotaka, a potem zejście. No ale to dopiero pewnie wieczorem, bo pewnie będę długo szła. Mam jakieś 7 godzin dnia jeszcze przed sobą.